Słyszycie ten dźwięk? Czym byłby nasz smart dom, gdyby nie wszechobecne powiadomienia? Dzięki bezprzewodowemu dzwonkowi wiem, kto do mnie przychodzi, zanim otworzę drzwi. Dzisiaj jest to mój kolega, Ariel. Zimno tam, nie mogłeś szybciej otworzyć? Nie zawsze miły. Zanim zacznę opowiadać o zaletach tego dzwonka, pokażę Wam, jak łatwo go zdemontować. Dzwonek zdjęty. Jak widać, jest to małe urządzenie bezprzewodowe, bateryjne. Te kabelki, które widzieliście na ujęciu, gdy zdejmowałem dzwonek, są ze starego dzwonka. Można je wykorzystać i jeśli bardzo lubiliśmy dźwięk naszego starego dzwonka, za pomocą tych złącz zrobić, aby nasz stary dzwonek odzywał się po naciśnięciu tego przycisku, a jeśli zastosujemy odpowiedni zasilacz, możemy też dzwonek ładować, nie ściągając go z obudowy. Dzwonek ma bardzo prostą budowę, obiektyw, czujnik obecności czy czujnik ruchu, który wykrywa, jak ktoś jest pod drzwiami, no i przycisk, który jest podświetlany w nocy, co może przydać się w lokalizowaniu dzwonka. Po prostu on świecąc daje znać, gdzie jest. Dzwonek w nocy też pokazuje osoby dzięki podświetlaniu za pomocą diod IR, których teraz nie widać, bo jest po prostu za jasno. Aby działał za pomocą Wi-Fi i mógł nam wysyłać powiadomienia do telefonu komórkowego, potrzebujemy jeszcze stację bazową, którą pokażę Wam za chwilę. Sama baza. Mały prostopadłościan, który służy przede wszystkim do komunikacji dzwonka z naszą siecią Wi-Fi. Tu też mieści się pamięć, na którą nagrywają się zdarzenia, czyli w zależności co wybierzemy, czy osoby przechodzące, czy typowo osoby, które nacisną dzwonek. No i z bazy może też wydobywać się dźwięk, który słyszeliście na początku filmu. Jeśli nie stosujemy standardowego zewnętrznego dzwonka, baza może też wydawać dźwięki. W uruchomionej aplikacji widzimy podgląd z naszego dzwonka i widzimy bazę. Są tam ukryte wszelkie ustawienia typu jak długie filmiki ma nagrywać po wykryciu ruchu, czy ma wykrywać i nagrywać każdy ruch, czy dopiero po naciśnięciu dzwonka, dźwięk dzwonka, głośność i wszelkie tego typu ustawienia. Natomiast jak wejdziemy w ustawienia samego dzwonka, czyli urządzenia, które mam w ręce, tam ustawiamy, czy przycisk dzwonka ma być podświetlany, czy ma włączać diody IR w przypadku, gdy jest ciemno, czy ma pokazywać znak wodny naszego producenta i ustawienia dotyczące typowo dzwonka, który mam w ręce. Widzimy w tej chwili, jak Ariel nacisnął dzwonek, słyszymy dzwonek i widzimy powiadomienie typu pop-up. Spróbuję coś powiedzieć do Ariela, żeby pokazać, że rzeczywiście słychać. No cześć Ariel, co tam? Dzień dobry, czy chciałby Pan porozmawiać o zaletach smart home'u i paneli fotowoltaicznych? Zalety smart domu znam wszystkie osobiście, a za panele dziękuję. Dzwonek integruje się z Google Home, z Alexą, dzięki czemu, gdy ktoś jest przed drzwiami, może wyświetlić nam na przykład na Google Hubie obraz lub na Chromecastie, na telewizorze z obsługą Google, na czymkolwiek. Powiadomienie oczywiście też dostajemy na telefon, dzięki temu, nawet jak nie jesteśmy w domu, wiemy, kto do nas przychodzi. Jest też możliwa komunikacja dwustronna, czyli mogę kurierowi powiedzieć, że w tej chwili nie ma mnie w domu, ale niech paczkę wrzuci mi za płot albo wrzuci ją do garażu, bo o bramie mówiłem w innym odcinku. Do zobaczenia.